Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Dzisiaj w tym odcinku zajmę się takim oto przełącznikiem. Jest to oczywiście produkt typowo made in China. Kosztuje to 20 parę złotych. Według informacji na stronie producenta przełącznik ten chodzi w zakresie 0,500 MHz i umożliwia przełączenie mocy do 10 W. Czy tak jest? Co to jest warte? No zaraz zobaczymy. Będę chciał najpierw dokonać pomiarów tego przełącznika, a następnie rozkręcę i zajrzymy, co on ma w środku. No nie należy się tutaj cudów spodziewać. Widzimy, jaki jest przełącznik, więc zakładam, że w środku jest pewnie kablami koncentrycznymi połączony przełącznik do poszczególnych złącz SMA i to wszystko. No ale zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Obudowa standardowa, których teraz stosuje się we wszystkich urządzeniach. Fronty zrobione z laminatu dwustronnego lakierowanego, więc tak jakby tutaj trzeba jeszcze zobaczyć, jak jest zapewniona masa, czy całość jest ze sobą połączona. Co prawda to jest, wiadomo, śrubkami tu skręcone, więc pewnie do tej masy tutaj dotyka, ale znowuż gniazdka są pewnie z drugiej strony przylutowane. Chyba że jest jeszcze jakaś płytka. No zobaczymy, jak to rozbierzemy, jak to wygląda. Najpierw zrobię standardowy pomiar, czyli jaka będzie impedancja, właściwie SWR po przejściu przez to urządzenie, przez ten przełącznik, trudno to nazwać urządzeniem. No i jakie jest tłumienie zaporowe, czyli w przypadku przełączenia na drugą pozycję, i jakie tłumienie w paśmie przepustowym w zakresie od 1 MB do 1 GB. Tak jak powiedziałem, on jest przewidziany według producenta do 500 MB, także tutaj i tak ten 1 GB jest na wyrost. Czym będę robił pomiary? No oczywiście VNA, które tutaj już czeka i będę do niego podłączał ten przełącznik. Nie jest to VNA Nano czy tym podobne, troszeczkę tutaj bardziej zaawansowany sprzęt. Od razu na początek zaznaczam, nie wszyscy o tym pamiętają, nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy się do tego stosują, co powinno być oczywiste. Przyrząd należy skalibrować, został skalibrowany. Tutaj mam taki zestaw różnego rodzaju złącz do kalibracji i kalibrujemy gdzie? Na płaszczyźnie pomiaru, ponieważ do tego przełącznika będziemy podłączali VNA poprzez przewody, no to na końcach tych przewodów dokonujemy kalibracji. W innym miejscu nie miałoby to sensu, a wiem, że wiele osób z automatu robi kalibrację tylko na gniazdach VNA, a potem różne dziwne pomiary robi, co kompletnie mija się z celem. Także ja podłączę tutaj teraz ten przełącznik i zaraz ekran zmienię na ekran pomiarowy. Jesteśmy teraz na A. Muszę tu ładnie to wkręcić. Te przewody są dosyć sztywne. Są to przewody wysokiej jakości, pracujące do 28 GB minimalnie. Każdy z własnym numerem seryjnym. Przełącznik jest podłączony i jest na ekranie wyświetlacz wskazania z VNA. Na górze mamy odczyt tłumienia, czyli 2,1, czyli to, co przechodzi przez przełącznik, a na dole SWR na wejściu przełącznika. I puśćmy i zobaczymy, jak idzie. Przełącznik jest w tej chwili podłączony w ten sposób, że wejście jest do portu pierwszego, wyjście A do portu drugiego, a przełącznik ustawiony w pozycji B, czyli teraz jest tak jakby tłumienie w stanie rozłączenia mierzone. No SWR powinien też wyjść zły, no bo tutaj nie ma obciążenia odpowiedniego, jest po prostu
coś. No, a co to zobaczymy, jak rozbierzemy ten przełącznik. No i odpaliłem tutaj pomiar. I jak widzicie, SWR tam sobie lata w granicach kilkuset zapewne. Natomiast tłumienie widzimy, że się zmienia. Tłumienie, przejdźmy sobie tu w dół, tam możemy odczytać przy częstotliwości 2 mega, prawie 3 mega jest 73 dB mniej więcej. Przy 8 mega już 60, przy 20 mega 50 i spada wraz ze wzrostem częstotliwości. Przy 50 mega minus 40, przy 140 mega minus 36 i dojdźmy do 500 mega, potem tak zostaje, jest minus 30. I nie jest to jakieś duże tłumienie, ale wystarczy, jeżeli byśmy użyli ten przełącznik na przykład do przełączania się między odbiornikami, no to nie ma problemu, bo tutaj aż tak bardzo poziom tłumienia nie ma znaczenia. Bardziej chodzi, żeby pełen sygnał doszedł do danego odbiornika, czyli ten tryb drugi. Jak załączymy teraz wejście A, co właśnie zrobię? Puśćmy urządzenie, żeby mierzyło. I ja przestawiam przełącznik w pozycję A, czyli wejście z wyjściem powinno być połączone. No i przyrząd nam tu zaczął mierzyć. No i mamy już wykres. Skala jest dopasowywana automatycznie, stąd takie dziwne zjawiska się działy podczas pomiaru. No i zobaczmy teraz tłumienie przepustowe. No tutaj jest znikome 001 przy 5 mega, przy 60 mega, no też 002, przy 100 mega 003, przy 200 mega 0,1, przy 300 mega 0,16, 400 mega 0,2, 500 mega 0,24. No czyli te tłumienie wtrącenia nie jest duże. Do takich zastosowań, biorąc pod uwagę, co to za przełącznik, można spokojnie go używać. Dalej, jak widzimy, te tłumienie już utrzymuje się na jednakowym mniej więcej poziomie do 1 giga i pewnie też można używać. I tu mamy wykres SWR. No i widzimy pewne takie zachowania, że SWR rośnie do 500 mega, właściwie trochę więcej, 550, potem znowu zaczyna spadać. Tu już pewnie inne zjawiska wchodzą w grę. Także do 500 mega ten SWR sięga 1,3. W paśmie HF, czyli do 30 mega, jak zobaczymy, no to jest 1,02, czyli na KF-y można powiedzieć, ten przełącznik w zupełności się nadaje. Natomiast no 10 watów no pewnie przepuści. Nie wiem, z czego jest ten przełącznik zrobiony i do tego właśnie teraz dojdziemy. Wezmę go, rozbiorę i zobaczymy, co on tam w środku ma. Jeżeli chodzi o parametry, na pewno nadaje się jako przełącznik do odbiorników. Nawet w zakresie większym niż 500 mega spokojnie można go używać także do skanerów, SDR-ów, innych rzeczy jako przełącznik odbiorczy. Taka zabaweczka za 20 parę złotych się tutaj nam nada. Ja zrobię jeszcze jeden pomiar, aczkolwiek nie jest on taki istotny, jeżeli będzie tutaj zastosowanie do odbiorników, ale zrobię pomiar tłumienia pomiędzy wyjściami. Jak wygląda te tłumienie pomiędzy wyjściami. Także ja to przepnę i za chwilę zobaczycie ten pomiar. Ja już przepiąłem przyrząd na wyjścia i zobaczymy, jaka jest separacja pomiędzy wyjściami. No jak widzicie, separacja pomiędzy wyjściami również zmienia się z częstotliwością i wychodzi jakieś około maksymalnie
minus 31 dB. I wiadomo, że spada ona z częstotliwością w zakresie fal krótkich. Sięga nawet 50 dB. No tu mamy jakieś sprzężenie, jakiś rezonans występuje przy częstotliwości 820 mniej więcej MHz i tam jest minus 60. Tutaj tłumienie jest większe z jakiegoś powodu, ale to nie jest istotne. Oczywiście SWR tutaj nie jest zmierzony. Ja jeszcze przełączę przełącznik w drugą pozycję. No troszeczkę zmienił się ten dołek, natomiast cała reszta tutaj pozostała taka sama. No tak powinno być. Tutaj mamy w tej chwili minus 32, a w drugiej pozycji minus 32. Także tu się kompletnie nic nie zmieniło, co jest akurat normalnym zjawiskiem. Więc teraz biorę się za rozebranie i zajrzenie do środka, co ten przełącznik ma wewnątrz. I biorę się teraz delikatnie za rozkręcenie tutaj tego malutkiego urządzonka. Zobaczymy, co on w środku posiada, jaką drogą poszli nasi sąsiedzi z Dalekiego Wschodu, bo czasami mają ciekawe rozwiązania, a czasami coś, co przeraża. Tak jak ostatnie radio, które testowałem, najnowszy model, oferowany jako tutaj wspaniałe urządzenie, a okazało się, że jego parametry radiowe są jedne z gorszych. Aha, czyli tutaj, no, czyli mamy w środku płytkę osobną. Już widzimy, to już wyszło. A więc, no czyli najsłabszym ogniwem w tym wypadku jest ten przełącznik, wiadomo. Natomiast tutaj no, wykonanie takie dosyć poprawne. Jakbyśmy pewnie przeliczyli, wyszłoby, że ta linia ma 50 ohmów. Są przelotki wzdłuż części transmisyjnej do gniazdek. Jedyne, czego się tylko obawiam, czego tu nie ma, i tego mi pewnie będzie brakowało, bo zostajemy nieosłonięci. Trzeba będzie to być może samemu dorobić w tym rozwiązaniu poprzez jakąś zworkę, tudzież jakiś inny kontakt. No nie ma połączenia obudowy z płytką, co by zapewniło nam jeszcze dodatkowe ekranowanie osłoniętych tutaj części, bo w tym momencie te elementy są narażone na wszelkie zakłócenia z zewnątrz, co fakt obudowy, która nie stanowi ekranu, może jeszcze potęgować. Także czegoś takiego tutaj brakuje, więc to trzeba będzie dorobić, bo oni pewnie założyli, że te części tutaj odsłonięte będą się stykały z obudową. No zaraz to zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Ja to szybko skręcę na dwie śrubki i dokonam pomiaru miernikiem przejścia, czy gdzieś tu na obudowie, chociaż może być ciężko, bo obudowa nie jest to pewnie anodowane aluminium, więc nie do końca, jak tu nie zarysujemy, nie będziemy mieli przewodności. No ale tak, no nic, spróbuję, ale boję się, że to w tej wersji nic tutaj nie da. Ta próba sprawdzenia połączenia obudowy tak, tutaj no tutaj jak łapiemy śrubkę, no to już widać, że nie jest, tak, bo śrubki, które tam się wkręcają, ekran posiadają. Oj, płytka też posiada tutaj ekran, więc pewnie można z jednej strony, tak, będzie można z jednej strony przylutować tutaj te dwa gniazdka,
a z drugiej dorzucić jakąś folię lub siatkę, która będzie powodowała, żeby to dotykało do obudowy. Tak, ewidentnie przejścia nie ma, a cała reszta i płytka ma, więc to można sobie będzie poprawić, żeby zapewnić lepsze ekranowanie tego całego układu. Także reasumując to, co już wcześniej w sumie powiedziałem, przełącznik, biorąc pod uwagę konstrukcję, myślę, że rzeczywiście do tych 10 W by się nadawał, aczkolwiek może nie na te wyższe częstotliwości, a raczej w paśmie krótkofalowym powinien jakoś funkcjonować, nie powinno zbytnio się dziać. Przy wyższych częstotliwościach mogą być na nim troszeczkę większe straty ze względu zwłaszcza na ten przełącznik, który tutaj nie jest przełącznikiem koncentrycznym. Natomiast bardzo dobry, można powiedzieć, za te pieniądze, prosty przełącznik do toru odbiorczego, do różnych urządzeń jak mamy. Możemy sobie takie zrobić. Nie widziałem przełączników, które by miały więcej pozycji. No, w takim wypadku można sobie 2 podłączyć i też będzie funkcjonowało. Ten spadek maksymalny 0,24 dB nie jest aż tak duży, żeby to wpłynęło zauważalnie na pogorszenie odbioru. Także no, fajny gadżecik za niewielkie pieniądze, funkcjonuje do prostych, amatorskich rzeczy. Tutaj można go używać nie do pomiarowych, natomiast do wszelakich innych, zarówno do przełączania na przykład sygnału z generatora, czy innych rzeczy. W zupełności się nada, także zastosowań może być bardzo, bardzo dużo za niewielkie naprawdę pieniądze. To tyle w tym krótkim odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, jeżeli film Wam się podobał. A jeżeli macie jakieś pytania, propozycje, do kontaktu poprzez profil na Facebooku, Messengera, Instagrama, maila i wszelkie inne drogi, jakie są podane tutaj na końcu filmu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.